I oto moje fettuccine z sosem pomidorowym, z serem ricotta, z oliwkami będą próbowane. No to Aleksandro też sobie przygotowuje do jedzenia. Słuchajcie, tutaj przygotowałam sobie sos do mojego makaronu. Jak zrobiłam ten sos, to już Wam mówię. Tutaj mam sos pomidorowy. Do sosu pomidorowego dodałam ricottę, ser ricotta, to znacie, bo w Polsce można dostać ten ser. I teraz, no i posoliłam, doprawiłam troszkę pieprzem. I teraz do tego sosu dodam pokrojone czarne oliwki. Tu jest garść czarnych oliwek. Muszę wszystko wrzucić. Oczywiście możecie dodać jeszcze do tego jakąś inną przyprawę, na przykład, ojejku, ale mi pryska, kurczę. Mówię Wam, że trzeba zmniejszyć gaz. Można dodać troszkę papryki, jak ktoś lubi takiej pikantnej, no nie? Ale że my nie jemy papryki pikantnej, no to troszeczkę można dodać sobie takiej słodkiej papryki. Proszę to spróbować, zobaczyć jak to smakuje. Pycha, pycha. A teraz Wam pokażę, jak tutaj się gotuje u mnie makaron. Tutaj gotuję fettucciny. Dla wszystkich osób, które pierwszy raz będą gotować makaron albo gotują i nie wiedzą, że jak woda się zagotuje, to wtedy ją solimy i do posolonej wody wrzucamy makaron i gotujemy od momentu tak zagotowania tyle minut, ile mówi nam przepis na opakowaniu. Mieszkając w Polsce zauważyłam, że na opakowaniu pisze 5 minut gotowanie makaronu al dente. Al dente znaczy na pół twardo. I co się okazywało? Makaron się rozpadł. Jeżeli my nie znamy marki makaronu, to najlepiej gotować i próbować makaron, bo nie wiemy czy 5 minut, czy 6 minut, czy 7. Tutaj na tym opakowaniu pisało 6 minut i ja będę gotować 6 minut, ale ja nie nastawiam mojej wspaniałej kureczki, którą tutaj mam w kuchni. Mam taką fajną kurkę i nastawiam ją. Dlatego, że ja jak dotykam makaron, wiecie, jak gotuję już 30 lat makaron, to ja czuję, czy on jest jeszcze twardy, czy już się robi miękki. Po prostu mam wyczucie w ręce. To tak jak kucharz w restauracji. Zobaczcie, tym samym mieszam mój sosik. Mogę już go wyłączyć, bo on mi pryska. Chodziło mi o to, żeby on mi się tylko zagotował z tymi oliwkami. A tym samym też pomieszam makaron, bo i tak to wszystko się łączy. Później makaron wyciągnę tą łyżką cedzakową i się widzimy, jak już jest makaron w misce i z sosem. Va benissimo. Teraz wyciągnę makaron z garnka, wyłączę gaz, bo on już jest gotowy. Najważniejsze kupić sobie takie właśnie sitko do wyciągania, taką chochlę. Trzeba trochę odcedzić tej wody, bo jest za dużo. Dobra. I jeszcze jedno chciałam Wam powiedzieć. Dla osób, które mnie oglądają ciągle. Ja specjalnie dla Was nie nagrywam jedzenia, czy jakichś tam nowych przepisów. Ja będę Wam nagrywać to, co ja sobie gotuję na obiad, bo ja codziennie gotuję po włosku. Mieszkam w Rzymie. Mieszkam w Rzymie od 35 lat. Trochę mieszkałam w Polsce, więc kanał otworzyłam w Polsce, ten kanał Mangiare Łewki. Ale normalnie to ja cały czas gotuję po włosku. Nie ma tak, że ja gotuję po polsku. Po polsku to jak chciałam zrobić jakieś gołąbki czy coś, jakieś danie polskie, to zrobiłam tutaj i Wam też pokazałam, jak ja robię jakieś ciasta, jak byłam w Polsce. Ale tak normalnie to u nas jest kuchnia włoska. W południe i wieczorem, bo my mamy kolacje gorące. Trzymaj Aleksandro, non ti cosa vicini proprio, così, ok, va bene, mówię do męża. I teraz wleję ten mój sos, musicie zobaczyć jak ja to robię. Wlewam sos, zamieszam, tak Włoszki robią, wlewają sos, mieszają. Jak jest za mało, to trzeba dolać sosu. Teraz jeszcze sobie posypię parmigiano. Tutaj przygotowałam 2 łyżki parmigiano. Makaronu mamy bardzo dużo, bo to jest więcej niż na 2 osoby, ale w kuchni nic się nie marnuje.
dlatego że po prostu można to zjeść wieczorem i podgrzać. O, i wygląda tak mój makaron. Jeszcze zrobię fotkę do tego filmu i jeszcze Wam pokażę, jak ja zgrylowałam warzywa. Moje fettuccine z sosem pomidorowym, z serem ricotta, z oliwkami będą próbowane. No to Aleksandro też sobie przygotowuje do jedzenia. Dobra, już Wam mówię, jak smakuje, chociaż jest bardzo gorące. O, zobaczcie, jak fajnie się owinął sos. Ale dobre. Bardzo dobre, pyszne, pyszniutkie. Róbcie takie fettucciny. Używamy sosu passata di pomodoro. Może na początku nie powiedziałam, ale właśnie takie passata di pomodoro używamy. Aleksandro, come? Come, jak? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Pyszne. Powiedz po włosku. Molto buona. La pasta molto buona. Buonissima. Tutaj zgrylowałam warzywka, tu mam cukinię, bakłażany i pepperoni, czyli te pepperoni, papryka czerwona. Jak grillować takie warzywa, to ja mam filmik. Pod tym filmikiem tutaj Wam zostawię linka. No i zostawię Wam linki na 2 moje kanały, które mam otworzone tutaj we Włoszech i możecie tam oglądać moje nowości. Także zapraszam na te kanały. Ten kanał się nazywa Perfect Recept i Appetizing Recept. Zapraszam, oglądajcie, bo filmy wychodzą w języku polskim. Dziękuję Wam bardzo, że byliście na tym filmiku. Życzę Wam smacznego i widzimy się na jakimś innym filmie. Ciao!